Przewiążcie pasy i przygotujcie się na szczęk stali, ponieważ nowa edycja gry Rurik nadchodzi. Dzisiaj w tej prezentacji przedstawię Wam kolejny projekt, który zmierza na platformę GameFound. Będzie to nowa edycja gry Rurik od Stana Kordońskiego i zostanie wydana dzięki Fantasia Games, które sponsoruje ten film, ale także później zostanie wydana w Polsce dzięki wydawnictwu Ogry Games. Zanim przejdziemy do omówienia zasad, to teraz szybki rzut, o co w ogóle w Ruriku chodzi. W drugiej edycji gry Rurik gracze zarządzają liderami, którzy wraz z drużyną dzielnych wojów będą walczyć i ustanawiać kontrolę nad ziemiami wczesnośredniowiecznej wschodniej Europy. Sercem akcji będzie Rada. Gracze umieszczają na niej swoje rozkazy, wybierając akcje, które później będą przeprowadzać. Silniejsze rozkazy wskażą silniejsze akcje, ale będą przeprowadzane później. Jednostki będą werbowane na mapę i przemieszczane. Wojowie, aby kontrolować oblegane ziemie, muszą walczyć, aby usuwać oponentów i rebeliantów. Wschodnie ziemie są dostatnie w przeróżne surowce i zasoby, a dzięki nim na planszy wyrośnie wiele budowli zapewniających dodatkowe korzyści. Przeprowadzane walki, zebrane surowce, budynki czy kontrolowane obszary zapewnią nam nie tylko możliwość spełnienia misji czy kontraktów, ale także zapewniają punkty oraz zasługi. Ten, kto w przeciągu 3 rund zbierze ich najwięcej, zapanuje nad wschodnią Europą i zostanie zwycięzcą. Także jak już wiecie, o co tutaj mniej więcej chodzi, to teraz przedstawię Wam grę podstawową. Mam też coś do pokazania z zawartości dodatkowej, ale o tym wspomnę w dalszej części tego filmu. Weźcie też pod uwagę, że wszystko, co tutaj zobaczycie, to na razie jest jedynie prototyp gry i zapewne coś się jeszcze zmieni, ale także tutaj wspominam, że posiadam angielską wersję i nie wiem, w jaki dokładnie sposób zostaną przetłumaczone poszczególne pojęcia. Pozwólcie więc, że w tym filmie będę używać swojego tłumaczenia, które później może różnić się od tego, co będzie w finalnej polskiej wersji gry. Jak już mówiłem, Rurik to gra, w której kluczowe będzie kontrolowanie regionów. Mapa gry przedstawia wschodnią Europę z czasów Rusi Kijowskiej. W zależności od liczby graczy będziemy na jej całości lub części walczyć o kontrolę, a ta zapewni nam tańsze akcje i punkty zwycięstwa. Na początku gry każdy z graczy wylosuje 2 liderów i wybierze jednego. Przywódcę uzbrojonego w unikalną zdolność, którą trzeba będzie sprytnie wykorzystać na swoją korzyść. Wraz z nim grupa 12 dzielnych wojów i reszta komponentów. Plansza domu, którą omówię później, oraz znaczniki rozkazów. Dzięki nim będziemy wykonywać akcje. Każdy z graczy otrzyma także kartę agendy z tajnymi celami, za realizację których otrzyma zasługi oraz punkty na koniec gry. Początek rozgrywki to także draft kart wyczynów, małych misji i zleceń, które przy realizacji zapewniają punkty, surowce czy dodatkowe akcje. Gracze wyślą także na mapę swoje pierwsze oddziały, 3 wojów oraz lidera, gotowych do pierwszych potyczek, budowania czy podatkowania okupowanych ziem. To także czas, w którym na planszy pojawią się rebelianci, buntownicy. No dobrze, także jak już gra została z grubsza przygotowana, to teraz przejdę do omówienia jej przebiegu, czyli jak dana runda, a dokładnie będą to 3 rundy gry, dzieli się na jakie fazy. Na samym początku Pledge Phase, powiedzmy, że faza deklaracji. Będzie to krótka faza, w której nastąpi draft kart wyczynów. Każdy z graczy wybierze z dostępnego rynku po jednej karcie. Omówię je nieco później. Następnie faza Council, czyli faza Rady. Rozpoczynając od pierwszego gracza, czyli tego, którego można oznaczyć na przykład figurką Rurika, aby lepiej to zapamiętać, gracze będą umieszczać po kolei po jednym znaczniku rozkazu na planszy Rady, do momentu wyłożenia wszystkich. Znaczniki te mają różne wartości i określą siłę oraz inicjatywę ustanawianej akcji. Będą one umieszczane w jednej z 6 kolumn planszy Rady. Każda kolumna bowiem powiązana jest z inną akcją, a każde pole kolumny z siłą takiej akcji. Im pole znajduje się wyżej w danej kolumnie, tym silniejszy efekt będzie ona zapewniać. Pierwszy znacznik zawsze zostaje umieszczony na samej górze kolumny. Kolejny znacznik, powiedzmy, że innego gracza, jeśli jest umieszczany w tej samej kolumnie i posiada taką samą lub mniejszą wartość niż inne znaczniki, jest umieszczany poniżej, na najwyższym dostępnym polu. Jeśli jednak do kolumny trafia rozkaz o większej wartości niż inne, przepycha pozostałe niżej, obniżając siłę ich akcji.
Gracze zawsze mogą tymczasowo wzmocnić siłę zagrywanego znacznika rozkazu, dopłacając monetami. Każda wydana moneta zwiększy wartość takiego rozkazu o 1. Gdy dana kolumna jest zapełniona, nie można już zagrywać do niej rozkazów, nawet tych silniejszych. Nie można ich także zagrywać do kolumny, na której są już nasze znaczniki. No chyba że jest to nasz 4. rozkaz lub jeszcze kolejny. Wtedy można. Wiecie już, że silniejszy rozkaz będzie wykonywać daną akcję lepiej, ale wiąże też się z tym bardzo ciekawy balans, ponieważ wartość na rozkazach określa także inicjatywę, a ta im mniejsza, tym szybsza. Gdy gracze wyłożą swoje znaczniki i przejdą do wykonywania akcji, no to wtedy rozpoczynając od pierwszego gracza ściąga on z rady rozkaz o najniższej dostępnej wartości, na początku z 1 i wykonuje wskazaną przez ten znacznik akcję. Po nim kolejny w kolejce gracz zdejmuje rozkaz z 1 i wykonuje akcję. I tak dalej w kolejności graczy i w rosnącej kolejności wartości rozkazów. Najsilniejsze akcje zostaną więc wykonane na sam koniec. Przy ściąganiu rozkazów można zrezygnować z wykonywania akcji. Wtedy otrzymamy 1 monetę. Także jak już wiecie, jak działa główna faza i tak naprawdę najważniejsze serce, jakby silnik wszystkich akcji, no to teraz omówimy same akcje, czyli co dokładnie będziemy mogli wykonać z zaplanowanych wcześniej rozkazów. Pierwsza kolumna tyczy się werbunku. Za każdy symbol hełmu gracz może umieścić z puli posiłków 1 figurkę do rejonu, w którym posiada obecność, czyli dowolne swoje figurki. Tylko tyle i aż tyle. Silniejsze akcje pozwolą zwerbować kilka jednostek, a te najsłabsze posiadają dodatkowe wymaganie w postaci opłacenia 1 monetą. Kolejna kolumna związana jest z ruchem. Każdy symbol buta pozwala poruszyć dowolną liczbę jednostek z jednego obszaru na obszar sąsiadujący. I nie ma tutaj absolutnie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zasięg czy kontrolowanie takich obszarów. I tak samo jak poprzednio, silniejsze akcje u góry kolumny zapewniają więcej butów, więcej ruchu dla jednostek, a te najsłabsze posiadają dodatkowy koszt. Trzecia kolumna to atak. Za każdy symbol miecza wybieramy obszar, gdzie są nasze jednostki i jakiś wróg. Zaatakowany rebeliant zostanie przez nas pojmany bez żadnych konsekwencji. Pod jego figurką znajdzie się informacja, jakie łupy otrzymamy za takie schwytanie. Złapani rebelianci są umieszczani przy planszy gracza. Będą mogli się później przydać, na przykład do realizacji misji. Jednak z wojownikami innych graczy nie będzie tak łatwo jak z byle łobuzami. Po ataku dobieramy karty z wierzchu talii strategii. One określą, ile jednostek straci każda ze stron, o ile w ogóle odniesie jakieś straty. Liczniejsza w bitwie drużyna będzie wybierać karty z lepszym dla siebie efektem. Także oczywiście dla atakującego lepsze będą karty, które pozwolą mu usunąć więcej jednostek obrońcy. Atakowanie innych graczy to także postęp na torze wojny. Oprócz natychmiastowych bonusów, które mijamy i osiągamy na torze walki, najbardziej agresywni gracze na koniec gry otrzymają dodatkowe punkty. Kolejna kolumna i kolejna akcja to podatki. Za każdy symbol wozu możemy opodatkować region z naszymi jednostkami, który kontrolujemy. Zabieramy wtedy jego dostępny zasób, o ile taki jeszcze się tam znajduje. Możemy także opodatkować region z naszymi figurkami, którego nie kontrolujemy, ale będzie wymagało to 2 symboli wozów. Jeśli na przykład posiadamy 2 znaczniki w kolumnie podatków, możemy każdy symbol wózka tak jakby odłożyć na później, aby przy późniejszej akcji wzmocnić ją o niewykorzystane wcześniej symbole podatków. I podobnie tutaj będzie z kolejną akcją, czyli z budową. Młotki pozwolą nam budować struktury na obszarach z naszymi jednostkami. Za 1 młotek tam, gdzie mamy kontrolę, lub za 2 młotki tam, gdzie jej nie mamy. Młotki, tak samo jak wózki, można zostawiać na później, jeśli akurat będzie leżało to w naszym interesie. Przy budowie gracz wybiera skrajnie lewy budynek jednego z 3 typów i wystawia go na planszę, zbierając odkrywany na planszy zasób. Tutaj jest pewne ograniczenie, ponieważ na obszarze może zostać umieszczony tylko 1 budynek każdego typu, obojętnie do którego gracza on należy. I jeszcze jeśli chodzi o budynki, twierdze działają na potrzeby kontrolowania regionu, tak jakby były jednostką gracza. Pałac zapewnia właścicielowi kartę wyzwań w fazie przychodu, jeśli posiada na tym obszarze swojego lidera, ale także punkty zwycięstwa na koniec gry. Tym razem temu graczowi, który będzie kontrolować ten pałac na koniec gry.
Rynek będzie działać dla gracza podczas akcji podatków. Zapewnia dodatkowy zbierany zasób lub dodatkową monetę. I teraz ostatnia akcja, akcja przywództwa. Zapewnia ona karty strategii, a te oczywiście poza określaniem strat w fazie walki mogą zostać przez graczy użyte, na przykład dla pozyskania dodatkowych surowców. Najwyższe pole akcji przywództwa pozwala dodatkowo wybrać pierwszego gracza i jak najbardziej możemy tutaj wybrać sami siebie. Jednak oprócz akcji tych z kolumn, gracze mogą także wykonać do 2 akcji, powiedzmy to bonusowych, w dowolnej kolejności przed albo po akcjach głównych. Po pierwsze, mogą zagrać wspomnianą przed chwilą kartę taktyki i pozyskać wskazane na niej zasoby lub wykonać dodatkową akcję. Po drugie, może to być spełnienie karty wyzwania, czyli misji lub kontraktów. Te pierwsze posiadają jakieś wymagania, które musimy spełniać, na przykład posiadać dosyć dużą armię, a kontrakty je musimy opłacić przedstawionymi surowcami lub schwytanymi wcześniej rebeliantami. Za karty wyzwań otrzymamy punkty i możliwość wykonania kolejnych darmowych akcji. Dodatkowo karty wyzwań umieszczamy przy naszej planszetce w jednej z 3 kolumn. Dzięki temu awansujemy na torach wpływu, zyskując kolejne bonusy i możliwość odblokowania kafla wpływu, a ten wiąże się z kolejną akcją bonusową. Bowiem gracz z dostępnym, odblokowanym kaflem wpływu może go aktywować. Nazywa to się wywieraniem wpływu. Opłaca taką akcję i wykonuje ją. Kafle te związane są z dodatkowym marszem, walką oraz werbowaniem. Ostatnią z darmowych akcji będzie możliwość złożenia przysięgi. Gracze na swojej planszetce posiadają 4 znaczniki przysięgi, 2 przysięgi urodzaju oraz 2 przysięgi władzy. Po opłaceniu kosztu mogą umieścić taki żeton przysięgi na mapie. Przysięga urodzaju zapewnia 1 monetę za każdy budynek znajdujący się na takim regionie. Przysięga władzy zamienia wrogą jednostkę, gracza lub rebelianta, na naszą jednostkę. No i teraz wracamy do ogólnego przebiegu gry. Gdy wszyscy gracze wykonają już swoje akcje, następuje faza kronik, a w niej gracze postępują swoje znaczniki na 3 torach w zależności od osiągnięć. Pierwszy tor wskazuje, ile gracz kontroluje regionów na mapie. Drugi tor przyznaje postęp za liczbę sąsiadujących ze sobą obszarów, na których znajdują się budynki konkretnego gracza. Trzeci tor, govern, tor rządów, wskazuje liczbę symboli koron, które gracze zdążyli odsłonić na swojej planszy poprzez budowę struktur, wystawianie znaczników przysięgi czy spełnione wyzwania. I tutaj co ważne, na torach możemy jedynie awansować, zaznaczając na nich jedynie nasze największe osiągnięcia. I jeśli na przykład stracimy później kontrolowane obszary, to nie będziemy takiego postępu obniżać. Następną fazą będzie faza dochodu. Gracze będą otrzymywali monety za każdy tor, na którym nie posiadają swojego znacznika, czyli jeśli w danym temacie nic nie osiągnęli. Przychód monet może zostać także odblokowany poprzez wystawianie żetonów przysięgi czy budowanie budynków. I następnie, jeśli któryś z graczy posiada na mapie pałac wraz z figurką swojego lidera w tym samym regionie, otrzyma w fazie dochodu także 1 kartę wyzwania. Po tym należy wykonać jeszcze kilka różnych odświeżeń, m.in. użytych kafli wpływu na planszetkach graczy, surowców na opodatkowanych regionach oraz przesunąć znacznik rundy na kolejną rundę gry. Jeśli w tym miejscu znajdują się kolejne nowe znaczniki rozkazów, no to wtedy gracze je otrzymują i od teraz będą wykonywać w nadchodzących rundach więcej akcji. W ten sposób gracze przeprowadzają wszystkie te kroki, czyli wyznaczają rozkazami akcje, wykonują je, następnie określają swoje osiągnięcia i zbierają dochód. I tak w sumie 3 razy. Na koniec do zebranych podczas gry punktów za np. wyzwania będziemy doliczać punkty z osiągnięć na torach, doliczamy też do tego wszystkie wypełnione zadania na kartach przysięgi, punkty za kontrolowane pałace na mapie oraz punkty z najwyższych pozycji na torze waleczności. Zwycięzca, czyli ten, kto punktów zdobył w grze najwięcej, zostaje koronowany na kolejnego władcę Rusi Kijowskiej, no i oczywiście wygrywa rozgrywkę. I w taki sposób prezentowałaby się podstawowa rozgrywka w drugą edycję Rurika. Także ci, którzy znają pierwszą wersję, pierwszą edycję tej gry, mogli już w tym momencie zauważyć pewne różnice, na przykład w wykorzystaniu zasobów, w działaniu budynków, w dodatkowych elementach takich jak przysięgi, czy na przykład różnice w walce i w wyznaczaniu strat dla obu stron.
To, co jednak jeszcze więcej pozmienia w podstawowej wersji tej gry, drugiej edycji, będą to nowości, czyli będą to dodatki. Przede wszystkim do nowej edycji Rurika został zaprojektowany nowy dodatek, który do historycznego tła tej wojny dodaje też nieco świata i postaci zrodzonych z legend i mitów. Będą to bestie, postacie i zmory nękające słowiańskie średniowieczne plemiona. 5 mitycznych potworów i bohaterów z najmroczniejszych baśni i legend, takich jak Kościej, Żmij, Baba Jaga czy Leszy. Każdy z nich posiada swoje własne warunki rozłożenia i oddziaływania na graczy oraz na całą rozgrywkę. Dla przykładu Baba Jaga. Nie dosyć, że blokuje ona działanie pałacy, to jeszcze poruszanie się na lub z regionów z nią kosztuje dodatkowe stracenie jednego wojownika. Wiecie, lądują do pieca w domku na kurzych łapkach. Aby ją pokonać, gracze muszą wypełnić jej wyzwania. Powiedzmy, że to są takie otwarte zlecenia. Gdy dany gracz będzie wypełniać jakieś wyzwanie, może przemieścić Babę Jagę na inny region. Oczywiście jak najdalej od siebie i jak najdalej w głąb terytoriów wroga. Gdy wszystkie wyzwania starej baby zostaną spełnione, zostaje ona pokonana. Jeśli nam to się uda, zbudowane pałace na planszy tym razem zapunktują podwójnie. Ale jeśli jej wyzwania nie zostaną spełnione, no to wtedy wszyscy gracze stracą punkty za karty wyzwań, które pozostały im na rękach na koniec gry. I teraz kolejna postać, którą tutaj mam, czyli Słowik, bezwzględna łotrzyca, która przewodzi bandytom umieszczonym na mapie. Nie dosyć, że zabicie bandytów teraz tym razem oberwie nam się, tak samo jak zabicie jednostek wroga, to jeszcze do tego Słowik będzie wymagała dodatkowej opłaty, żeby móc werbować jednostki na jej regionie. Co prawda możemy ją poruszać, tak jakby była naszą figurką, ale po każdym takim ruchu będzie umieszczać nowych bandytów na mapie. Aby ją pokonać, trzeba porwać wszystkich bandytów, którzy znajdują się w grze. Za to dostaniemy sowitą zapłatę w postaci punktów zwycięstwa za każdego schwytanego łotra na koniec gry. Oprócz potworów dodatek ten też wprowadza mechanikę eksploracji. Na planszy, na regionach pojawią się żetony opowieści. Gdy nasz przywódca poruszy się na obszar z żetonem opowieści, będzie musiał dobrać i rozpatrzeć specjalną kartę opowieści, która oferuje 2 różne wybory dla gracza. Oba pozytywne i zapewniające dodatkowe akcje, karty czy surowce. Drugi dodatek, czyli Stone and Blade, ma wprowadzić do gry nowe unikatowe budynki oraz trochę urozmaicić mechanikę rebeliantów. To także będą dodatkowe karty intryg, które z kolei wprowadzają do całej rozgrywki pewne zmienne. W początkowej fazie gracze będą przeprowadzać dodatkowy krok przedstawiony na intrydze, wymianę surowców czy dodatkowy werbunek, albo takie karty intryg wprowadzą zmienne efekty dla wykonywanych akcji, na przykład więcej siły dla opłaconych monetami rozkazów, czy zwiększanie efektów wystawionych na planszy żetonów przysięgi. I ja tutaj powiem szczerze, że osobiście najmocniej jestem zainteresowany właśnie tym dodatkiem z potworami i z eksploracją. Akurat w tej wersji tutaj prototypowej mam jedynie Babę Jagę i mam Słowika, no ale to co widziałem na kampanii, czyli m.in. Leszy, Żmij czy Kościej, no to wszystko wygląda bardzo intrygująco. I też wiecie, to co akurat mi się podoba, to ja lubię tego typu rozwiązania, że do gry, do rozgrywki, która jest rywalizacyjna, wprowadzamy jakieś takie ogólne zagrożenie, z którym wszyscy gracze porówno muszą walczyć. A im bardziej walczą z tym zagrożeniem, tym później otrzymają większą nagrodę. Także jak już w sumie naturalnie przeszedłem do takiego podsumowania, no to tak, to wydaje mi się, że na tym możemy skończyć i tutaj taka mała adnotacja, że jeśli chcielibyście zobaczyć rozgrywkę w naszym wykonaniu, być może w takiej aranżacji, z takim tłem, no to oczywiście piszcie, dajcie znać o sobie w komentarzach pod tym filmem, to wydaje mi się, że przemyślimy i najprawdopodobniej taką rozgrywkę Wam przedstawimy, żebyście zobaczyli, jak to wszystko działa w praniu. Na razie na ten moment mogę stwierdzić, że połączenie negatywnej interakcji, wiecie, z dosyć prostymi zasadami, ale też z całym tym aspektem planowania akcji i zagrywania naszych rozkazów w przemyślanej kolejności i sile, żeby przechytrzyć, uprzedzić, no i przede wszystkim, żeby zblokować innych graczy. Powtarzam się, to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. I ja lubię tego typu gry, właśnie z blokowaniem się, z negatywną interakcją, no i przede wszystkim takie, które są osadzone w realiach historycznych,
ale takich jakby najbliższych temu, co my wykonujemy jako rekonstruktorzy. Ale tym razem to wy dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Czy jesteście zainteresowani Rurikiem? Przede wszystkim, czy graliście w pierwszą edycję tej gry i czy jesteście zainteresowani tą drugą i przede wszystkim dodatkami, ponieważ ja osobiście właśnie tymi potworami, dodatkami jestem najbardziej zainteresowany. No i oczywiście na samym końcu, jeśli będziecie zainteresowani wsparciem kampanii, to link do kampanii podrzucę Wam w opisie tego filmu. Dziękuję jeszcze raz wydawnictwu Fantazja za podesłanie mi tego egzemplarza prototypowego, dziękuję za współpracę, ale przede wszystkim dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, żeby lajkować, żeby subskrybować mój kanał, żeby zostawić po sobie jakiś komentarz. No i co? To chyba byłoby wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej!